Powiem wam tak. Po tej spowiedzi, ten ksiądz mnie tak wyspowiadał zimno, poszedłem się pożalić, zacząłem chodzić do kościoła do Bonifacego na placu Staszica we Wrocławiu. No i kiedyś modlę się przed Najświętszym Sakramentem, no i widzę kwiaty. Ktoś jakby po weselu te kwiaty położył. No i ktoś, patrzę się, w środku jest, w kościele coś robi. No i siostrzyczka pracowała. Tam taka siostrzyczka w kościółku Bonifacym pracuje. No i powiedziałem, że kwiaty leżą. No i te kwiaty kazała mi przynieść. Przyniosłem jej te kwiaty, przez te kraty jej podałem i zaczynam jej mówić o swojej tragedii, jaką przeżyłem. Że żona odeszła ode mnie. Tyle lat harowałem, nic dzieciom nie zostawiłem. Później brat okradł mnie te pieniądze, te, które odzyskałem z tych 25 lat. Mama za bratem poszła. Własna moja mama za bratem poszła, który mnie okradł. I że mam takie i takie znaki, jej mówiłem. No i ta siostra po prostu, nie wiem co sobie pomyślała, bo jak na drugi dzień przyszedłem do kościoła się modlić, to widziałem, że się modliła za mną ta siostra. No i wyczuwałem, jakbym taki rozproszony byłem. Nie mogłem się skupić na tej modlitwie. Tak wyczuwałem, jakby modliła się o mnie. Na pewno pomyślała, co ja sobie wymyślam. Powiem wam, do tej siostry nieraz podchodziłem, ale ta siostra mnie tak jakby odpychała, nie chciała mnie słuchać, że od razu zorientowałem się, że ona myśli, że ja sobie to wymyślam. Ja mówię, gdzie ja Panu Bogu wymyślił cokolwiek? Ja bym potępiony był, ja bym cokolwiek wymyślił. Tak jak myślę, że niedawno piwo piłem, 2 lata temu, teraz alkoholu nie piję, te winko co zrobiłem to piję, ale tak mało własnej roboty. Lampkę, pół lampki, takiej małej. A na kolanach mam strupy z modlitwy. Tak długo się modlę. Co ja bym wymyślił, że strupy mieć na kolanach? Nie mógłbym czymś innym się zająć? Tylko modlitwą? Taki grzesznik jak ja? To co ja wyczułem, że ja zacząłem się tak modlić długo. Ja te strupy tu pokażę. Ale takim grzesznikiem byłem. Tą firmę straciłem, mówię wam, i zacząłem się modlić, bo Matko Boża ratuj, Matko Boża ratuj. Matko Boża ratuj. No i ale powiem wam tak, wkupiłem się do tego kościółka, bo zapytałem się takich pań, które sadziły kwiaty z grobu Pana Jezusa i mówią, że chciałbym im pomóc. I te panie powiedziały, no idź do siostry, to będziesz kwiatki podlewał. Poszedłem do siostry i mówię, siostryczko, kwiatki będę podlewał. No i ta siostra takie zaufanie do mnie nabierała i mówiłem o tym znakach tej siostrze. No i powiedziałem tej siostrze kiedyś, że jeden ksiądz mnie tak wyspowiadał, a drugi tak. Idę do następnych księży, no i nie chcą mnie spowiadać. Nie boją się mnie spowiadać, jak ja o tych znakach mówię. Jeszcze inne miałem znaki, mówię. No i mówię do tej siostrzyczki, że pojadę z powrotem do tej Oleśnicy, co ten pierwszy ksiądz mnie wyspowiadał. Tak ładnie. No i słuchajcie, pojechałem do tej Oleśnicy, już tak nie po drodze, tak jak miałem, tylko i szukam tego księdza. Pytam się takiej siostry zakonnej, szukam najwyższego księdza. Mówi mi, dobrze się składa, bo ten ksiądz będzie prowadził mszę świętą. No i wychodzi ksiądz taki wysoki, mówi, oto ten ksiądz jest. No i po mszy świętej poszedłem do zachrystii i mówię, proszę księdza, chciałem, żeby ksiądz mnie wyspowiadał, bo 3 miesiące temu byłem u księdza. Tak ładnie mnie ksiądz wyspowiadał. No i ten ksiądz mówi, że sobie nie przypomina takiej spowiedzi i zaraz przyjdzie mnie wyspowiada. No i ksiądz mnie spowiada i ja mu mówię
o tym wszystkim, co było, o tych znakach, o tym wszystkim, to tak jakby on nie wiedział, że on mnie spowiada. Jakby dla niego to było pierwszyzna, jak to powiem. Że jakby on pierwszy raz to słyszał, jak wyczułem. I mu opowiadam, że i on mi później mówi, ten ksiądz, że te znaki dostałem, żeby się nawrócić. No i dał mi rozgrzeszenie, już nie pamiętam jakie. Pojechałem. No i tak się zastanawiam, przecież te dwie spowiedzi się różniły od siebie. Dlaczego za pierwszym razem ten ksiądz mnie tak ładnie wyspowiadał, a teraz tak jakby o niczym nie wiedział? Ja wszystko mówiłem, a ten ksiądz w ogóle się nie odzywał. A przy pierwszej spowiedzi było odwrotnie. Ja mało mówiłem, a ten ksiądz mi wszystko mówił. I tak sobie uświadomiłem, że to były dwie różne spowiedzi i ten ksiądz ten pierwszy ksiądz był Panem Jezusem. Pojechałem drugi raz, a trzeci raz do Leśnicy. Spowiadam się i mówię do tego księdza Igora, że ksiądz mi pierwszym razem nie spowiadał. Nic się nie odezwał. Ja byłem pewny, na 200% mówię nawet, że i on się nic nie odezwał. No i spowiadam się u naszych spowiedników, nie chcą mnie spowiadać. On za młody, on tego i znów pojechał do tego Igora, do spowiedzi. Przed tą spowiedzią msza się zaczęła, a ja klęczałem przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. Jak się msza zaczęła, zaczęli pieśń śpiewać, a ja czułem już wcześniej promienie. I przy tej pieśni te promienie tak wzrosły mocno, że ja padłem do tyłu na głowę. Taką błogość poczuły te promienie. Taki Pan, ktoś mnie zaczyna reanimować. Tak mocno, że ja to czuję, myślałem, że mnie te kości wgniecie w serce. Ja go za ręce złapałem, bo to nie było tak mocno, nie straciłem przytomności. Go za ręce złapałem. Doszłem do siebie i pytam się o księdza Igora. Taki ksiądz jeszcze był przy tym i mówi mi, że spowiada po drugiej stronie. Poszedłem do tego księdza Igora i ten ksiądz Igor mówi mi, że nie będzie moim spowiednikiem, ale może mnie wyspowiadać. Mówię temu księdzu Igorowi, że Pan Jezus mi powiedział, że będę Cię kochał i nienawidział. No i dał mi do odczucia Pan Jezus, że po prostu ludzie, którzy nie kochają Go, ja będę tak odbierał. I powiedziałem temu księdzu Igorowi. No i teraz tak czuję, jak ja rozmawiam z ludźmi o Panu Bogu i oni się tak ode mnie odwracają. Słuchajcie, tak Pana Boga kocham, że powiem Wam, za jedno pragnienie do nieskończoności, żeby pokochać Boga bardziej, oddałbym ten cały świat ze złota. Jakby mi ktoś dawał, nie chciałbym tego. Za jedno pragnienie do nieskończoności. Wyobrażacie sobie, co ja czuję? Że ja Boga czuję? No i po prostu już do tej Oleśnicy nie jeździłem. Słuchajcie, wszystkim przebaczyłem. Mamie, bratu, żonie, tym, co mi wcześniej krzywdę robili. Słuchajcie, po tym przebaczeniu odczułem taką radość, bo już byłem taki szczęśliwszy, ale taką radość, takie szczęście,
takie coś, że kiedyś spotkałem mojego księdza, tego co mi tak zimno wyspowiadał i mówiłem mu przed katedrą, mówiłem, proszę księdza, jaki ja szczęśliwy jestem. Jakiż ja szczęśliwy jestem. On sobie to przypomni. I w ręku miałem książeczkę dzienniczą siostry Faustyny, bo kupiłem kilka sztuk i rozdawałem. Do tej pory rozdaję. Chociaż brat ostatnio dałem, żeby sobie jeszcze przeczytał, bo kiedyś mu dałem, nie przeczytał całości. A chcę brata nawrócić, bo strasznie pije. Strasznie pije. Następny znak i do tego Bonifacego zacząłem chodzić, kościółka. Ksiądz tokarz mnie spowiadał, kazał mi też sobie poszukać zakonnika, który po prostu, bo powiedział, że on mnie nie będzie spowiadał, żebym sobie jakiegoś zakonnika, księdza zakonnika poszukał. Modlę się przed Najświętszym Sakramentem i słabo mi się. To się nasila coraz bardziej. Ktoś wchodzi i się modlić, koło mnie przechodzi, a to coraz bardziej się nasila i ta błogość, czuję w jednym miejscu ból. Taki lekki ból. Błogość i ból. I osłabienie. I taki głos słyszę od Pana Jezusa. I słuchajcie, chcę rozważać mękę pańską, a nie mogę. Na siłę chcę sobie przypomnieć, co dalej jest i nie mogę. No to tak jakbym tekstu nie znał w ogóle. To tak jakbym zapomniał całkowicie tekst. Rozumiecie, co to było? Na siłę chcę sobie przypomnieć tekst i nie mogę. No zrób coś, pamiętasz, modlitwę, modli się 20 lat i nie możesz sobie przypomnieć. Nie wiem, ile masz lat. Następny dzień to samo. I znów. I znów. Rozmawiam z siostrą z Bonifacego, a już mnie bardziej poznała. I mówi, siostro, coś siostrze powiem. Co się stało? Coś nieprawdopodobnego. Siostra mi nawet nie uwierzy. Albo nie powiem siostrze, mówię. A ja mówię, nie, siostro, to nie wypada, no musi się siostra dowiedzieć. I jej zaczynam mówić, co się ze mną stało. Co ja odczułem. Słuchajcie, ja mówię, Panie Jezu, nie jestem godny tego wszystkiego. Naprawdę. Nie jestem godny. Panie Jezu, Ty mi tyle dajesz, a ja Ci tak mało daję. Ty mi dajesz, ja Ci daję jedną cząstkę, a Ty mi 1 000 000 cząstek daję. Ja nie mogę tego ogarnąć. Tego wszystkiego. Ja nie mogę ogarnąć. Tak jak Wam mówiłem, że nie będziecie potrzebowali tam tych pałaców, tego wszystkiego, co tam będzie w niebie. Wystarczy miłość. To już będziecie tacy szczęśliwi, że no co ja mam skakać? Skakać mam do góry i krzyczeć, Panie Jezu, Cię kocham. Nie mogę. Byście pomyśleli, że zwariował, ale na Pana Boga ja musiałem, żebyście wszyscy skakali. Naprawdę, jak mi boli wszystko, jak po prostu, jak z ludźmi, tu na ulicy zaczynają Panu Bogu mówić, aż na niektórych krzyczeć. Bo jedna pani powiedziała, że ona na policję pójdzie. Ja waszego szczęścia chcę, bo ja się dowiedziałem. Ja się dowiedziałem, co jest, że jest dobro i zło. I to dobro i zło walczą o nasze dusze. Ono was uspało, to zło was uspało. Ono chce waszego nieszczęścia, tak jak mnie uspało, gdy zatraciłem się w mamonę. Za pieniędzmi dzieci nie widziałem. To była mamona i to zło tak mnie uspało. I później ratunek do Pana Boga. Mnie Bóg wyratował. I to taki przykład jest. Zrozumcie to. Ja nie chcę żadnych pieniędzy, jakby mi ktoś teraz dawał tira złota. Weź to, weź to, przekręć to. Ja mówię, słuchaj człowieku, weź to tego tira oddaj biedny, a ja nie chcę tego.
Że Wam powiem, to już będzie, to już. Ja to miesiące. Nie mówię, że 5, tylko Pan Bóg wie, kiedy to będzie. Pan Bóg tylko wie, kiedy. Ale ja już to czuję. Ja już to czuję. Ksiądz Tokarz zaczyna mi mówić, żebym to wszystko opisywał, bo już mu powiedziałem, coś jest właśnie, że Pan Jezus się do mnie odezwał. Każą wszystko zapisywać.